Witajcie! Jak już zapewne wiecie z tytułu lub z miniatury tego filmu, dzisiaj przedstawię Wam większego brata Meteora, czyli Zuru X-Shot Chaos Orbit. No to czas wyjąć go z pudełka. W komplecie otrzymujemy 24 piankowe kulki, instrukcje, zestaw naklejek, no i oczywiście sam blaster przymocowany plastikowymi wkrętami, które można odkręcić lub wyrwać, albo jedno i drugie. Co do samego pudełka, znajduje się na nim grafika blastera w takim samym stylu jak na pudełku Meteora, informacja o 14-kulkowej pojemności blastera, o prędkości wylotowej wynoszącej 100 fps, czyli około 30 m/s. Pokazany jest też poglądowo sposób ładowania kulek oraz przeładowania, natomiast nie ma żadnej wzmianki o używaniu wyłącznie kulek marki Zuru. Jest też informacja o tym, że blaster ten przeznaczony jest dla użytkowników od 14 roku życia. Dopiero po nakręceniu unboxingu zauważyłem, że miałem źle ustawiony kadr. No nic, tego już nie zmienię, za to teraz możecie zobaczyć Orbita w całości. Kolorystyka jest dokładnie taka sama jak w Meteorze, czyli niebiesko-pomarańczowo-czarna z elementem przypominającym włókno węglowe nad wewnętrznym magazynkiem. Sam design jest ciekawy, z dużą ilością szczegółów i mi osobiście bardzo się podoba. Tutaj mamy mechanizm magazynka wewnętrznego, który działa dokładnie tak jak w Meteorze. Naciągamy go do samego końca, gdzie jest blokowany i wtedy możemy napełniać go kulkami przez otwór z tyłu kolby. Nad nim znajduje się przycisk zwalniający blokadę mechanizmu, który po zwolnieniu dopycha kulki. Jest też oczywiście spust oraz przycisk blokady spustu, którą posiadają wszystkie blastery tego typu niezależnie od producenta. Z tyłu rękojeści jest miejsce do zaczepienia jednopunktowego zawieszenia lub flagi z kolorem drużyny. Uchwyt przeładowania jest wystarczająco duży i wygodny. Po prawej stronie blastera znajduje się jeszcze przycisk, którego funkcję zdradzę nieco później. Na górze znajduje się szyna pseudotaktyczna oraz stała atrapa celownika. Tak jak w blasterach Nerf, dekoracje znajdują się tylko po jednej stronie, ale ponieważ są to naklejki, można je łatwo zdjąć lub nakleić więcej, korzystając z załączonego arkusza. Orbit nie jest ciężkim blasterem, nawet w pełni naładowany nie powinien męczyć rąk. No i właśnie, jak to jest z tym ładowaniem? Zuru podaje, że blaster ten pomieści 14 kulek. Sprawdzimy jednak, ile maksymalnie uda mi się ich wcisnąć. Przeładuję, tak żeby jedna kulka była już w komorze. Ok, jedna w komorze, czyli 12. I 20, ale ciężko już było ją włożyć. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi Orbit. Trzeba jednak nieco je przepchać.
Dobra, zobaczymy jak się z niego strzela w coś innego niż w moją rękę, co może nie jest bardzo bolesne, ale niezbyt przyjemne. Po kilku próbach ustaliłem, że maksymalną ilość kulek w orbicie, którą można załadować bez powodowania problemów, to 19, o ile jedna jest w komorze. 20 kulka za bardzo się ściska i blokuje mechanizm dociskający magazynka. Zobaczmy więc jak się z niego strzela. A właśnie, wspomniałem, że pokażę do czego można wykorzystać ten przycisk. Otóż normalnie po przeładowaniu blokada nie pozwala nam na ponowne przeładowanie, a ten przycisk zwalnia nam tą blokadę, dzięki czemu możemy załadować kolejną kulkę. I mamy shotgun. Możemy załadować więcej kulek, ale powyżej 2 zasięgi siła strzału zaczynają wyraźnie słabnąć. Zanim przejdę do podsumowania, muszę jeszcze wspomnieć o drzwiczkach, które pozwalają nam na usunięcie ewentualnych zacięć. Co więc sądzę o tym blasterze? Zuru ponownie nie doceniło pojemności swojego blastera, który podobnie jak to było w przypadku Meteora, mieści więcej kulek niż podaje producent. Dzięki wykorzystaniu przycisku zwolnienia blokady naciągu, Orbit staje się shotgunem, a system ładowania po chwili przyzwyczajenia okazuje się być całkiem wygodny. Można się przyczepić do szyny, na którą w sumie nic nie pasuje, oraz do celownika, z którego skorzystać można tylko jeżeli przyłoży się kolbę do policzka, ale te elementy z założenia miały być tylko kosmetyczne. Co ważne, dane co do szybkości wylotowej podane na pudełku zostały potwierdzone w kilku niezależnych testach. Wizualnie blaster ten przypadł mi do gustu, użycie naklejek ułatwia jego malowanie, a dla tych, którzy chcą z nich skorzystać, pozwala na proste jego spersonalizowanie. Orbit jest około dwukrotnie dłuższy od Meteora, mniej więcej rozmiarów Rapid Strike'a ze złożoną kolbą, ale o wiele bardziej od niego poręczny. Oba blastery z serii Chaos są moim zdaniem bardzo dobrą alternatywą dla blasterów z serii Nerf Rival. I miejmy nadzieję, że Orbit, tak jak Meteor, również trafi na półki sklepów w Polsce. To by było wszystko na dzisiaj. Jak zwykle, jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, odwiedzajcie też nasz fanpage. Wszystkie linki, jak zwykle, znajdują się w opisie.